Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. To jest kolejny odcinek cyklu Fizyka Życia. Z nami jest Jan Kubań, autor Fizyki Życia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pomimo różnych zawirowań, które wiadomo mają miejsce w tej chwili w kraju, kontynuujemy nasz cykl, bo pewnych rzeczy nie można po prostu porzucać, pewne rzeczy są trwałe i uniwersalne, jak chociażby problem związany z życiem, z powstaniem życia, czy w ogóle z analizą, czym jest to zjawisko, z definicją. Ostatnio poruszaliśmy ciekawe tematy, teoria gier i nie tylko, a dzisiaj o czym, Panie Janie, porozmawiamy? Zaczniemy tak lekko, będziemy się filozoficznie zastanawiali, może filozoficznie, też naukowo na temat cyklu życia obiektu żywego. Możemy sobie właśnie podywagować, kiedy to życie powstaje, tak faktycznie, a skończymy czymś śmiertelnym, bo dżumą krwotoczną. Już się bałem, że powie Pan coś o koronawirusie. Nie. Koronawirus w przypadku, porównując do tej bakterii, która wywoływała dżumę, to jest chyba mały pikuś, tak? On nie robi takiego spustoszenia. Całe szczęście. Tak, całe szczęście, ale o tym później właśnie. Może zacznijmy od cyklu życia obiektu żywego. Panie Krzysztofie, jak powstają obiekty żywe? Rodzą się. Rodzą się, tak jest. Wykluwają się z jaja, rodzą się. Tak jak mamy do czynienia u ludzi, zapłodniona zygota ląduje na tkance macicy, tam się nawiązuje takie połączenie z matką, no i ten płód sobie rośnie. Trochę inaczej dzieje się w przypadku kangurów, rodzi się takie maleństwo, ale to zupełnie tam, nie wiem, chyba kilka milimetrów ma i wychodząc z dróg rodnych, ono przepełza po kangurze do sutków i do tych sutków się na tyle doczepia, że nawet następuje trwałe połączenie na pewien czas między właśnie otworem gębowym tego maleńkiego kangura a kangurzycą, no i tak jest odżywiane. Są też ciekawe formy życia, na przykład grzbietorody. Tam po urodzeniu matka przykleja takie jajko do swojego grzbietu, ono jest wchłaniane przez ten grzbiet i tam się rozwija i dopiero potem po pewnym czasie właśnie z tego grzbietu wychodzi i wypływa sobie dalej. No też mamy takie przypadki jak wierzba, że mamy drzewo i potrafimy to drzewo dosyć dobrze zdefiniować, bo ono ma korzenie, liście, pień, gałęzie, no ale jak ułamiemy jedną gałązkę, wysuszymy ją, a potem wiosną włożymy ją do wody, no to się okazuje, że ona wypuści korzonki, można ją wsadzić do ziemi i wyrastają nowe drzewa. No i pytanie właśnie filozoficzne, czy ta ułamana gałązka to jest życie, czy nie jest życie? Wydaje się, że jest to. Wydaje się, że jest. No jest jakiś tam nośnik, prawda, tej Jakiś informacji. rozwój później, tak, rozrost. Tak, no i jak widać tego powstawania obiektów żywych jest wiele różnych sposobów, ale generalnie cały ten przebieg takiego cyklu życiowego można na takim wyższym poziomie ogólności określić jako, że najpierw buduje się, na podstawie projektu buduje się obiekt żywy. Czyli musi być ten projekt, buduje się obiekt żywy poprzez absorpcję zasobów zewnętrznych, tak? Czyli zarodek ludzki bierze od mamy, początkowo przez pępowinę, a potem już jest karmiony piersią, na przykład, o ile to jest możliwe. Natomiast wierzba, no to po prostu czerpie z ziemi, z wodą to wchodzi w ten patyczek i odżywia i te wierzby sobie rosną. Czyli budowanie na podstawie projektu. Następnie, jak już mamy ten obiekt, no to on gra o ograniczone zasoby zewnętrzne z innymi obiektami, bo on zaczyna brać udział w tej grze. W momencie, kiedy jesteśmy odstawieni od pępowiny, no to gramy właśnie o te zasoby. I może taka ciekawostka, Lawrence Reed kiedyś powiedział takie bardzo fajne zdanie, ono mi się podoba, właśnie a propos tego, kiedy należy być odstawionym od pępowiny i co to znaczy. Każdy z nas rodzi się socjalistą, bo każdy zaraz po narodzeniu wrzeszczy o to, żeby coś dostać. I każdy, jak już to dostanie, to gwizdże na to, kto za to zapłaci. Ale Lorenz mówi,
Ale słuchajcie, jak już zdejmujecie te pieluchy, no to przestańcie się zachowywać w ten sposób, tak? Stańcie się odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa i wnoście coś do niego. Dobra, wracamy do tego do tego etapu. Budowanie się na podstawie projektu, granie o ograniczone zasoby zewnętrzne z innymi obiektami żywymi i powielanie projektów, tak? To znaczy, jeżeli możemy ten projekt powielić, on też się odbywa, to powielanie odbywa się na bardzo wiele różnych sposobów, no to na podstawie tych projektów znowu wchodzimy w kolejny cykl. I to jest taki, że tak powiem, przemiał. Jak już żeśmy mówili, nie jest to wszystko takie proste, bo te projekty, chociażby w naszych ludzkich komórkach, mamy w DNA, ale również mamy i w mitochondrialnym DNA. Mitochondria, to pan pamięta te baterie, tak, które są w naszych komórkach i one mają swoje własne DNA. Także to wszystko jest trochę pomieszane na różnych poziomach. Także to, tak jak mówię, tutaj myślenie redukcjonistyczne się nie sprawdza. To teraz zastanówmy się, bo podczas tego powielenia, tak jak żeśmy mówili, może dochodzić do pewnego rodzaju znanych z biologii mutacji, czyli zmian tego projektu. No i najprościej, nawet nie wnikając w biologię, tylko tak podchodząc na zdrowy rozsądek, tak z matematyką, no to jak mamy jakiś łańcuch, na przykład krowa, tak, to jest słowo złożone z 5 liter, no i jedna literka może z tego słowa wyskoczyć, tak, czyli być wycięta. Zamiast krowa mamy krwa, no bo o wzięło i wyskoczyło. To jest coś innego. To jest już coś innego, tak? No nie wiemy, co to jest krwa, ale to już na pewno nie jest krowa. Jeden z elementów może być zastąpiony innym. Przykładowo w ciągu znaku krowa, jeżeli jest R zamienimy na M, no to dostaniemy kroma. Znowu jest coś innego. Oczywiście też do tego łańcucha może coś być dodane. Przykładowo krowa może być krzowa, tak? Czyli no, innych modyfikacji nie może być. Może być coś dodane, może być dodane, odjęte albo zamienione. Koniec. No, takie są możliwości 3 i tyle. No i teraz, jeżeli byśmy sobie popatrzyli, jak to się odbywa, znaczy co wiedzą naukowcy na ten temat, ja bym poprosił Państwa, znaczy realizatora o rysunek numer 1. To jest Barbara McClintock, ona dostała Nagrodę Nobla, bo cóż ona odkryła? Otóż odkryła, że w genomie komórki są takie fragmenty, które potrafią wyskoczyć z tego genomu i wskoczyć w inne miejsce. I co to oznacza? Nie wiem, co to oznacza, po prostu jest to modyfikacja informacji, tak? Po prostu biorą, przeskakują i tyle. Są osoby, które uważają, że to jest świadome działanie komórki, natomiast nie ma na to dowodów. Nie wiemy, znowu naukowcy wiedzą, że to się odbywa, natomiast nie wiedzą, czy to jest sterowane, czy komórka ma jakieś procesy decyzyjne. Czyli może być to naturalny mechanizm. Może to być jak najbardziej naturalny mechanizm. Może to być jak najbardziej zmiana losowa, tylko proszę zauważyć, że tutaj, tak jak myśmy mówili o jednej literze, to tutaj całe bloki po prostu są przenoszone. Poproszę teraz o rysunek numer 2. To jest schemat crossing over. O tym mówiliśmy na poprzedniej pogadance, albo 2 pogadanki temu, kiedy mówiliśmy o podziale meiotycznym. I tutaj proszę zobaczyć, są 2 pary chromozomów, niebieskie i czerwone. One się tymi nogami nakładają, splatają i następnie czerwony zamieniają się po prostu swoimi fragmentami. Tutaj jest pokazana jedna noga tylko, tak jakby, że właśnie taka stopa jest czerwona zamieniona z niebieską, ale to potrafi się wymienić wiele sekcji. Także tych rodzajów modyfikacji jest sporo. Też mamy do czynienia z czymś takim na poziomie bakterii, że bakteria, pływając sobie w swoim środowisku, może wyłapać kawałki DNA z tego środowiska zewnętrznego, które na przykład pochodzą z rozpadu innej bakterii i włączyć do swojego genomu. Także proszę zauważyć, że tych mechanizmów zmian DNA jest dużo. To jest po prostu nie tylko, ja bym powiedział, można się upierać, czy to są losowe zmiany, czy nie są losowe, ale wiemy, że takie zmiany mają miejsce. No i
Czyli tak, jesteśmy wprowadzeni teraz do zmian tego, że projekt się zmienia, że on się może zmieniać, że są takie mechanizmy, istnieją. No i powstaje kluczowe pytanie, jak to się stało, że pan i ja jesteśmy tak doskonałymi obiektami. No nie wiem jak pan, ale mi to do doskonałości bardzo dużo brakuje. No nie, no każdemu brakuje do doskonałości, tak, jesteśmy marni i grzeszni. Natomiast może też ciekawostka na marginesie, no jesteśmy bardziej doskonali chyba od kukurydzy, nie uważa pan? No powiem szczerze, jak czasem patrzę, co się dzieje w kraju, to miałbym też wątpliwości. Miały pan też wątpliwości. Dobra, w każdym razie kukurydza ma podobno 4 razy dłuższy genom niż człowiek. Musimy mieć go bardzo dobrze upakowany i tutaj też nigdy nie spotkałem się z takim pomysłem, że nasz genom może być po prostu zzipowaną informacją, nie tylko jawną, którą można łatwo czytać, skompresowaną, dokładnie, tak jak programy, które kompresują dane, bierze pan jakiś plik, który potrafi pan zobaczyć i odczytać, po czym pan go kompresuje, plik traci na objętości kilkadziesiąt razy, no a pan już tej informacji nie widzi, bo pan potrzebuje interpretera, czyli takiego mechanizmu, który będzie panu wrócić tą informację, rozpakować, tak? Także tak to wygląda. Dobra, skąd się biorą nowe mechanizmy, jak to się dzieje, że jesteśmy doskonali, że mamy oczy, uszy, skąd się to wszystko mogło wziąć? Żeby ten problem wyjaśnić, to właśnie wchodzimy w 2 następne klucze z mojej książki 59 kluczy to od do razu tutaj pokażemy zagadki państwu. życia. Tak to wygląda, okładka, 59 kluczy do zrozumienia zagadki. I powstania tutaj życia. będziemy mówili o paru rzeczach, co do których copyright mam ja, bo to wymyśliłem, natomiast copyright jest w domenie publicznej, czyli można powielać oczywiście z odwołaniem się do autora. Poproszę o rysunek numer 3. Tutaj się dłużej nad tym zatrzymamy. To jest schemat gerpedelucji. Ja to sobie tak nazwałem, gerpedelucja. Co panu przypomina słowo gerpedelucja? Nic. Nic. A ewolucja, gerpedelucja? Nie skojarzyło. Nie skojarzyło Za bardzo chyba. jednak No, ta końcówka właśnie jest od ewolucji. Natomiast GER-PD to jest gra i cząstki RPD, czyli te, które się odbudowują po podziale. Tak sobie wymyśliłem, że to właśnie od teorii gier, zjawiska RPD, no i końcówka z ewolucji, żeby tak to nazwać. Proszę zwrócić uwagę tutaj na ten schemat. U góry mamy, tu gdzie ta wielka strzała z lewej strony wchodzi, mamy zbiór projektów i te projekty są przedstawione jako zielony 000, czerwony 010, następnie 100 i żółty 1100. To są te projekty wstępne. Na ich podstawie budowane są obiekty. Nie mówmy na razie, jakie obiekty. Te obiekty są budowane, no i mamy zielony, czerwony, niebieski i żółty. No i teraz tutaj jest taki pierścień, to jest kryterium selekcyjne, to jest kryterium wyboru. Niektóre z tych obiektów, czerwony i żółty, po prostu się odbijają od tego kryterium selekcyjnego i nie przechodzą do następnego etapu. Przegrywają walkę o byt. Przegrywają walkę o byt, ale nie tylko, bo ja sugerowałem, że to jak na razie nie rozważajmy tego w kategoriach obiektów żywych, ale proszę sobie wyobrazić, że te projekty to są projekty samochodów. Tak? Mamy Toyotę, Mercedesa, Fiata, no i są zbudowane te samochody, no i tym kryterium selekcyjnym są po prostu kupujący. Wolny rynek. Wolny rynek, dokładnie. W tej chwili nikt nie kupi Fiata 125P, bo byłby szalony, tak? Czy Poloneza, który pali 12 litrów benzyny, a nie potrafi się dobrze rozpędzić. W związku z tym niektóre projekty po prostu pod wpływem pewnego kryterium selekcyjnego nie przechodzą do następnego etapu. Ten następny etap polega na tym, że te projekty są poddawane pewnej obróbce i powieleniu. Tak? I tutaj właśnie mamy, że projekt 00 skopiował się na projekt 001 i skopiował się również na projekt 0001. Czyli tak jakby został dodany, w jednym przypadku została zamieniona jedna cyfra, a w drugim została do niego dodana jedna cyfra. No, projekt niebieski 100 powielił się na 111, czyli tutaj cały blok się wymienił i pozostał niezmienny również 100.
I cóż, i te projekty wchodzą ponownie jako zbiór projektów wyjściowych do kolejnego takiego cyklu. Czym jest gerpedelucja? Gerpedelucja jest ogólnym modelem działania ewolucji biologicznej. Po prostu to jest najprostsze wytłumaczenie, jakie można sobie wyobrazić. W ten sposób Czyli to jest właśnie ewolucja, tylko po prostu abstrakcyjnie, jakoś schematycznie rozpisana. abstrakcyjnie, tak? schematycznie rozpisana i mocno uproszczona. Bo jak pan pamięta, w podziale komórki chociażby ludzkiej następuje zbudowanie na podstawie projektu DNA, które jest zawarte w jądrze komórkowym, następuje podział tej komórki, a następnie dobudowują się, rozmnażają się w tej komórce mitochondria, tak? Czyli kolejne takie tworki, które są quasi-samodzielnymi elementami w tejże komórce. No i teraz jest pytanie. Gerpedelucję, tak jak już żeśmy powiedzieli, można zastosować, czyli gerpedelucję, uniwersalny model pewnego procesu możemy zastosować do samochodów. Czy pan się z tym zgodzi? Tak, myślę, że tak. najbardziej, nie? No, jest pewnego rodzaju rozwój technologiczny, który też można nazwać czy ewolucją, czy tutaj właśnie tym pojęciem. Tym pojęciem. Co innego jeszcze? No, tworzymy chociażby mistrzów sportu w ten sposób, prawda? Tak. No bo mamy klasyczne zawody, konkurencję. Najsłabszy odpada. Tak, Znaczy, może nie, że najsłabszy, ale słabsi no odpadają, a tak. silniejsi idą A gdzieś tam silniejsi dalej, idą do tak? góry. Jak to wygląda? No chociażby weźmy sobie Polski Związek Judo, mamy zawody okręgowe. Ci, którzy stosunkowo często wygrywają zawody okręgowe, lądują na poziomie ogólnopolskim. Ci, którzy są najlepsi w Polsce, lądują na poziomie europejskim, a potem są Mistrzostwa Świata, a potem jest raz Tak. na 4 Ale lata. trochę igrzyska. chyba, ja tutaj się wycofam z tego, co powiedziałem, że silniejsi, niezbyt to jest precyzyjne stwierdzenie, chyba może powinniśmy użyć słowa lepsi, tak? Kwestia jakości. Lepsi w danej sytuacji. W danej sytuacji. Dokładnie tak. Bardzo panu dziękuję za to. Znaczy, nie wiem, czy to wyszło z pana tak jakby już wiedzy, którą pan ma, czy być może, którą pan ode mnie przejął, ale dokładnie tak. Słowo silniejsi nie jest słowem adekwatnym. Mówiliśmy o tych kusznikach, mówiliśmy o łucznikach tej konkurencji i po prostu okazało się, że siła rażenia trójki zespołu, który strzelał z jednej czy dwóch kusz, ale strzelał tylko jeden strzelec, była o wiele wyższa niż jeżeli chodzi o łucznika, czy nawet 3 łuczników. Także po prostu wygrywają pewne zespoły, które są w danych okolicznościach po prostu lepsze, które są bardziej predestynowane do wygrania. Czyli kwestia jakości jest w jakiś sposób relatywna, tak? Tak, to jest sprawa bardzo relatywna. Powiem nawet taką ciekawostkę. Otóż są takie obiekty żywe, które rodzą się z mózgiem, mają mózg. Ten mózg jest im potrzebny do tego, żeby znaleźć, to są obiekty, które żyją w morzu, i mózg jest im potrzebny do tego, żeby znaleźć dobre miejsce do tego, żeby się do tego miejsca przykleić. Czyli one szukają czegoś takiego jak, wie pan, dobrego miejsca sprzedażowego, czyli jakiegoś centrum handlowego, gdzie tych klientów jest bardzo dużo. No i jak one się przyczepią do takiego kawałka skały, no to i pożywienia jest odpowiednio dużo, to one wchłaniają swój własny mózg, bo jest im niepotrzebny. Tak? Także trudno powiedzieć. Tu właśnie chodzi o tą jakość, tak? O tą jakość w danej chwili w konfrontacji z takimi, a nie innymi przeciwnościami losu. A czy nie możemy jakichś obiektywnych, teraz tak się zastanawiam, sformułować praw, które by w jakiś ogólny sposób tę jakość Przenieśmy to definiowały? na później, jak już poznamy te 59 kluczy, już nam niedużo zostało, Okej. jeszcze może ze 3 pogadanki. Proszę notować te pytania, będziemy się zastanawiali, ale proszę też się nie spodziewać, że ja będę miał gotowe odpowiedzi na te pytania. Może razem wypracujemy. I tutaj wracam do tego myślenia mnogościowego, tak? Bardzo wiele rzeczy w życiu jest rozmytych i próba ekstrahowania jakichś jedynych prawidłowości, czyli pójścia w kierunku myślenia redukcjonistycznego, według mnie jest błędna i ona prowadzi nas po prostu w ślepy zaułek. Mamy tą gerpedelucję, jest to podstawowy model ewolucji biologicznej. Ja sobie tylko ściągę tutaj, przewinę, zobaczymy, czy ja wszystko powiedziałem. Jak? No i teraz pytanie jest takie, czy ten schemat, który, jeżeli można poprosić, to jeszcze raz bym poprosił, to chyba był 3. rysunek, czy ten schemat nadaje się do naszych bakterii, jakby pan powiedział?
Czy nadaje się do bakterii? No, No, nie chcę strzelać, musiałbym pomyśleć. no nadaje się, do ludzi też się nadaje. Mamy właśnie Też. Aha. tak, dokładnie. Także to po prostu jest taki uniwersalny schemat, to jest uniwersalny proces. I teraz, ponieważ ja bardzo długo szukałem definicji ewolucji i nie znalazłem takiego, który by mnie zadowolił, stworzyłem właśnie ten model i w oparciu o ten model właśnie procesy ewolucyjne tłumaczę. Co więcej, stworzenie tego modelu pozwoliło mi na określenie charakterystyk tego procesu i odkrycie pewnych zjawisk. Otóż zastanawiając się nad mechanizmem, no jaki był ten mechanizm, który doprowadza do tego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, odkryłem, że to jest bardzo prosty mechanizm, że jest to po prostu mechanizm zapadki, a to jest najprostszy mechanizm, jaki istnieje w przyrodzie, po prostu. Jak coś, to coś, a jak nie coś, to coś się nie dzieje. I tutaj mamy dokładnie przykład, jeżeli spełniasz kryterium selekcyjne, to przechodzisz do dalszego powielenia, jak nie spełniasz kryterium selekcyjnego, no to nie przechodzisz, tak? Albo zero-jedynkowo. Zero-jedynkowo, dokładnie, najprostszy układ automatyki, który można sobie wyobrazić. Taka pierwsza charakterystyka właśnie, którą sobie powiemy, to jak powstają te doskonałe elementy w nas. No i opowiem trochę o pladze, jaka miała miejsce od XIV do XVII wieku, pladze dżumy krwotocznej. Jeżeli można by było poprosić o rysunek 4, to była zabójcza choroba. Ta choroba zabijała 90% populacji. Tutaj jako ciekawostkę można podać, jak byli ubrani lekarze. Teraz jest łatwo tą informację znaleźć, ale ja jako młody człowiek no, nie wiedziałem, dlaczego jest ten dziób. Skąd się to wzięło, tak? Dla mnie myślałem, że to jest tak jakby symbol tej choroby, jakiś taki demon. Nie, to byli właśnie lekarze i w tym dziobie oni umieszczali różnego rodzaju substancje zapachowe, które według nich miały zabić no, to morowe powietrze, czyli zarazki, które powodowały tą Ale jeszcze wtedy nie znano zarazków. I tak? co więcej, wtedy nie znano zarazków i medycyna była absolutnie bezradna. Natomiast ciekawostka jest taka, że dżuma zaczęła się w 1300 którymś tam roku i samoistnie wygasła w 1700 którymś roku. Potrafi pan to wytłumaczyć? Czyli do XVIII wieku tak. to szło. Tak, jakoś tak. Czy potrafi pan to wytłumaczyć? Była, działała i nagle samoistnie... Ludzie się uodpornili. Ludzie się Odporność uodpornili. zbiorowa. Odporność zbiorowa. Albo przeżyli, jeżeli 90% zmarło, no to przeżyli ci, którzy mieli z jakiegoś powodu, może losowego, po prostu lepsze geny, jakąś odporność, no tak i jest, oni się tam później rozmnożyli, tak mówiąc brzydko, i populacja się uodporniła. Dlaczego brzydko? Może akurat sprawiało im to radość. No tak. Dobra. Tak, otóż okazało się, i to wiemy naukowo, że te osoby, które miały taki fragment genu, który jest oznaczony symbolem CCR5, kreska delta 32, fajnie, nie? Fajnie się nazywa, były odporne na dżumę krwotoczną. Czyli nawet jeżeli zostały zarażone, to troszeczkę sobie tam pochorowały, no i wyzdrowiały. I już. Na Szczęściarze. Szczęściarze. Tak, szczęściarze. Mieli szczęście, bo mieli ten fragment. I teraz do jakiego stopnia to byli szczęściarze? Otóż proszę sobie wyobrazić, że ten fragment genu na początku zarazy, czyli tam w latach 1300 ileś, posiadała jedna osoba na 40 000. No to jak los na loterii. Jak los na loterii, to jest, wie pan, to jest 0,0025%. To jest 25 dziesięciotysięcznych procenta, a procent to, no, także to jest liczba niewiarygodnie mała. Znaczy, może niewiarygodnie, no, znamy bardziej niewiarygodne, albo sobie możemy wymyśleć. 300 lat później 20% populacji już to miało. Spory progres. Spory progres. Ale jak to się odbyło? No, ci, którzy mieli ten fragment, przeżywali i mogli mieć dzieci. Natomiast cała reszta nie mogła tych dzieci mieć, no bo po prostu umierała. W związku z tym ci, którzy przeżywali, przekazywali swojemu potomstwu ten fragment właśnie genu.
No tak, to wydaje się oczywiste. To wydaje się oczywiste. Czyli na podstawie tych projektów, które ten fragment, ja powtórzę, bo mi się strasznie to podoba, CCR5-delta32, te osoby przeżywały, przekazywały gen, który właśnie CCR5-delta32, ładniej to wygląda niż COVID-19, nie? Tak, myślę, że tak. Przekazywały, ci ludzie się rodzili i w pewnym momencie właśnie nabraliśmy jako populację, nabraliśmy odporności zbiorowej. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Ja bym chętnie porozmawiał z jakimiś wirusologami, żeby zbudować model matematyczny rozprzestrzeniania się, wymienić wszystkie parametry, no bo oczywiście zaraźliwość, czyli przenoszenie, człowiek był wtedy medium tego zarazka, znaczy oprócz szczurów, ale tak jakby ci ludzie, którzy zarażali się, przenosili na innych, czyli kontakt był ważny, liczba osób, z którymi się spotykamy, liczba osób, które posiada właśnie ten fragment genu, tak? Bardzo wiele takich ciekawych aspektów matematycznych tutaj występuje w tym zagadnieniu. No w tym kontekście właśnie możemy powiedzieć o jakby wyższej jakości, że ci ludzie byli, albo o sile, że mieli siłę, czy odporność właśnie, którą dawał im ten gen, no ale właśnie w tym wąskim kontekście, bo możemy chyba sobie wyobrazić, bo nie mówimy tutaj o ogólnej odporności, jak rozumiem, czyli byli ludzie na przykład, którzy byli twardzi, silni, tak, ale nie mieli tego genu, no i byli bezbronni, a można sobie wyobrazić człowieka, który powiedzmy nawet był jakiś chuderlawy, ale miał ten gen, no i on mógł przeżyć. I on przeżywał. Doskonały przykład, doskonały. I teraz przelećmy się, bardzo mnie Pan zainspirował właśnie tym przykładem, przelećmy się na ziemię ognistą. XIX wiek, kiedy to Europejczycy zaczynają tam przyjeżdżać, tam żyją Indianie Jagani i Ona. Taka nazwa, nie ona, nie jakaś kobitka, tylko oni się nazywali po prostu Indianie Ona. Twardziele nie z tej ziemi. Ziemia ognista jest naprawdę, klimat jest tam bardzo surowy, ci ludzie się okrywali tylko skórami, nie potrafili się nawet uszyć sobie spodni czy czegoś takiego. Naprawdę twardziele. Oni przeżywali zimy, no nie było na nich, że tak powiem, mocnego. I taki przykład z książki bardzo, bardzo ciekawej Lucasa Bridgesa. Przypływa kanonierka do portu oddalonego 40 km od tego, gdzie ci Jagani tam sobie mieszkają i po 3 miesiącach połowa tych Jagan po prostu już umarła. Okazało się, że przypłynęła odra, zarazki odry, oni to złapali. Odra dla nas nie jest śmiertelną chorobą Europejczyków, natomiast po prostu zmasakrowała właśnie Jaganów, czyli twardzi ludzie, bardzo zdrowi ludzie, dobrze wyselekcjonowani, po prostu byli nieodporni na zarazki odry, no i niestety umarli. Czy ja mógłbym poprosić o 5. rysunek, zapadkę ewolucyjną? Ja pokusiłem się o zrobienie programu, który symuluje właśnie na podstawie różnych modeli matematycznych, który symuluje pojawiania się nowej cechy w danej populacji. Proszę zauważyć, ci, którzy mieli ten fragment CCR5-delta32, skąd on się wziął? Mówiliśmy poprzednio, że projekt genetyczny mógł właśnie na podstawie jakiejś tam modyfikacji albo pojedynczej, albo całego bloku po prostu przez przypadek dokładnie doprowadzić do takiej sekwencji. I teraz proszę zwrócić uwagę tutaj na ten rysunek. Ja już go tłumaczę. Otóż mamy tutaj wahania populacji. To jest pokazane, co pewien cykl jest pokazane, ile danych osobników o danej cesze jest w jakiejś wybranej populacji. Proszę zauważyć, że na początku mamy zieloną populację, tak? To są ludzie, którzy mają pewną określoną cechę, natomiast tych, którzy mają inną cechę, która jest pokazana ciemnym kolorem, ich jeszcze nie ma. I tutaj na dole, tak? No bo to jest stan 0, czyli tych zielonych jeszcze nie ma. W pewnym momencie pojawia się jakaś tam nowa cecha. Akurat ja robiłem symulację na cechach, które polepszają warunki konkurowania, czyli sprawiają, że oni stają się, ci osobnicy, którzy tą cechę posiadają, są konkurencyjni z tymi osobnikami o jasnej, tak jakby jasnej zieleni, wyrażonym jasno-zielonym kolorem. Proszę zauważyć, że nie zawsze dobra mutacja jest przyjęta w danej populacji. Nie zawsze. Pierwsza mutacja spaliła na panewce, tak? Był jeden osobnik, pyk i go nie ma. Potem był drugi osobnik, też go nie ma.
Ale trzecia mutacja zaskoczyła. Zaskoczyła i oni się zaczęli powielać dokładnie na tej zasadzie, co w przypadku dżumy krwotocznej, czyli ci, którzy mają tą mutację, to się powielają, a tamci przegrywają właśnie No tak, z tymi gdyby nie ta osobnikami. dżuma, to pewnie jakoś nie wzrosłaby liczba osób z tym genem. Dokładnie tak, pewno by nie wzrosła. Dokładnie tak, świetne podsumowanie. Proszę zauważyć tutaj, że akurat w tej symulacji wyszło, że po 15 pokoleniach, czyli 15 pokoleniach, ci, którzy mają tą mutację ciemnozieloną, opanowali już całą populację, żyją dalej, natomiast wszyscy ci, którzy mieli jasnozieloną, mieli te projekty jasnozielone, no to po prostu już niestety wzięli i wyginęli, już nie przekazują swoich dalszych genów, nie budują kolejnych obiektów żywych. Także ja nazwałem to właśnie zapadką ewolucyjną. Tego terminu jeszcze nie ma w Wikipedii, bo musi się to odleżeć, to musi więcej osób poznać, a Wikipedia, tak jak żeśmy mówili w czasie poprzedniej rozmowy, to też są ludzie, którzy nie patrzą na nowości, tylko w zasadzie akceptują to, co jest popularnie i wiadome. No tak, no ale to jakby każdy miał jakieś swoje tam nowości wpisywać, to nie zawsze... Tak, to by wtedy było byłby jeden wielki dramat. Tak, to się po prostu musi przyjąć. uporządkowane. Dokładnie tak samo było z Galileuszem, który pokazał uczonym, jak spadają dwa przedmioty o różnym To ciężarze. pan jest nowym Galileuszem, tak? No, wie pan, fajnie by było, nie? Mam nadzieję, że te teorie się przyjmą, że po prostu ludzie zadadzą sobie trudu, żeby zrobić te symulacje. Te symulacje są dostępne na mojej stronie w zakładce Mała ewolucja. Można sobie pobrać program w Javie, czyli dać na przykład studentom biologii, żeby przeanalizowali. Jeżeli coś jest nie tak, ja jestem otwarty na wszelką krytykę założeń, także no tutaj jak najbardziej. Jeżeli spojrzymy na tą dżumę krwotoczną, to tam też trwało 15 lat, no bo jeżeli 300 lat doszło do wygaszenia podatności ludzi na dżumę krwotoczną, no to znaczy, że to było około 15 pokoleń, bo co 20 lat się ludzie mniej więcej wtedy rozmnażali. Tutaj też było co 15, znaczy w ciągu 15 pokoleń, ale to był przypadek. Także tutaj bo to wszystko zależy od warunków, jakie są, od liczebności populacji, od rozrodczości tej populacji. Także tak, tutaj na to warto zwrócić uwagę. No i teraz, panie Krzysztofie, pytanie do pana. Ci ludzie mieli to coś, CCR5, delta 32. Jakby pan nazwał to coś? No, jakaś tarcza. Jakaś tarcza. Ja nazwałem to czynnikiem Victoria, no bo to był czynnik, który spowodował, że ich projekty... Gen obronny, tak? Tak, zaczęli wygrywać. Zaczęli wygrywać właśnie w tej konkurencji. To jest ten element, który spowodował, że w następnych pokoleniach oni się już namnażali, czyli to był czynnik, który spowodował, że oni stali się lepsi. I właśnie według mnie w ten właśnie sposób doszło do budowania takich skomplikowanych obiektów, jakimi my jesteśmy. Czyli za każdym razem coś lepszego po prostu zwyciężało. Tak? O ile się to pojawiło, tak? Bo jak pokazałem w tej symulacji, o ile się pojawiło i o ile rzeczywiście miało istotny wpływ na to, żeby ten osobnik przeżył. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że rodzi się człowiek, który jest odporny na wszystkie choroby świata, wszystkie choroby zaraźne świata, przez jakiś tam przypadek, właśnie mutacje genetyczne. I ten człowiek jest zadeklarowanym homoseksualistą i po prostu on nie chce mieć dzieci. W związku z tym, właśnie tak jak było w tej symulacji, on nie przekaże tego swojemu następnemu pokoleniu, bo on po prostu nie da szansy, żeby to następne pokolenie z jego projektu genetycznego powstało. Także tutaj mamy nie tylko wpływ projektu genetycznego, ale również projektu memetycznego, czyli projektu kulturowego, o którym mówiliśmy w poprzedniej serii naszych pogadanek, że jeżeli pan przyjmie, czy to nazwać ideologią, no raczej czynnikiem kulturowym, jeżeli pan przyjmie taki światopogląd, który powoduje, że pan nie chce mieć dzieci, no to pan traci szansę do powielenia swojego własnego projektu genetycznego. Jeżeli pan to traci, a pana projekt genetyczny pod innymi względami był bardzo wartościowy i bardzo korzystny, no to po prostu nie pójdzie to w dalsze pokolenia.
No, czyli tutaj odnosimy się do obecnej sytuacji cywilizacyjnej. Tak. I ja powiem tak, że Bo kiedyś raczej nie było z tym żadnego problemu, no i decydowała o tym wszystkim genetyka, a teraz wkroczyła memetyka. tak, ale też, wie pan, decydowało to, że ja mam takie dwa pojęcia w fizyce życia: arystokratyzacja i biedokratyzacja. Arystokratyzacja to jest taki czynnik, który wpływa na ludzi, którzy żyją w dostatnich warunkach. Proszę zauważyć, że król Ludwik tam XVII przed wielką rewolucją francuską, facet, który chodził w peruce, obżerał się, no i cóż, rozwalił swoje własne królestwo, tak? Bo doszło do rewolucji, ludzie to zmietli i już. Kto zmiótł? No ci biedni. Bo z kolei osoba biedna, to sam wiem po sobie, bo byłem biedną, mają wyostrzone zmysły, są bardzo wysoce zmotywowani. Stąd właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy do Polski, czy tak jak my kiedyś jeździliśmy do Niemiec czy do Francji, tam żeśmy bardzo dobrze pracowali, tam nam się chciało. No i teraz, co ma jeszcze tak jakby wspólnego bieda i z czym? Otóż z posiadaniem dzieci. Ludzie biedni, proszę zauważyć, że zaraz po wojnie zaczął się wielki boom demograficzny, tak? A przecież była wielka bieda. No ale nie było ZUS-u, nie było tego, że możemy sobie przeżyć, bo i ktoś za nas będzie płacił. W związku z tym ludzie w sposób naturalny, zaraz powiem dlaczego, inwestowali w swoje własne potomstwo, bo to było polisą ubezpieczeniową na przyszłość i gwarancją, że może jakoś w czasie tej starości moje dzieci w pewnym stopniu mi pomogą, tak? Pod warunkiem, że je dobrze wychowam, żeby wychowały. Bo... A ja mam wątpliwości, czy to tylko tak można zredukować do jakichś kwestii ekonomicznych, no bo często o tych sprawach to się Oczywiście nie myśli. Oczywiście są kwestie kulturowe, tak jak ja powiedziałem, znaczy są ekonomiczne i kulturowe. Teraz, jeżeli bierzemy cykl filmów dla młodzieży, konkurencyjnej stacji dla w Realu 24, takiej dużej, na N na koniec, tak, się kończy. Wyższa liga, jeśli chodzi o zasięg. Tak, jeśli chodzi o zasięg, ale również o destrukcję umysłów młodych ludzi. Jeżeli tam pokazuje się filmy, które mówią o właśnie przyjemności, o braku odpowiedzialności, nie mówią nic na temat tego, jak się zakłada rodzinę, po co się tą rodzinę zakłada, co daje rodzina, tylko się mówi o popędach generalnie, że popędy są cacy, fajne i w zasadzie w tym kierunku trzeba iść, a odpowiedzialnością w zasadzie nie ma się co przejmować tym wszystkim, no to jest materiał destrukcyjny dla umysłów tych młodych ludzi. Oni nie chcą mieć dzieci z przyczyn kulturowych, no jak nie będą mieli dzieci, no to po pierwsze my jako społeczeństwo będziemy się kurczyli i już się kurczymy, i już się od dawna kurczymy, nie tylko my. No i teraz jest pytanie, czy właśnie bogate społeczeństwa się kurczą, bo Rosja też się kurczy, Francja się kurczy, wszyscy tak jakby, znaczy z Francją to jest tak, że oni pokazują, że mają dobre statystyki demograficzne, no ale oni, to jest taka pompa ssąco-tłocząca, biorą z krajów arabskich, a biali emigrują do Kanady na przykład, tak? No bo tam widzą swoją przyszłość. W związku z tym w ten sposób to też można patrzeć na te zjawiska. Pamięta pan, mówiliśmy o rezergii, czyli o tak jakby o zasobach, że w tej chwili mamy właśnie do czynienia z takimi pompami ssąco-tłoczącymi. Źródłem rezergii w postaci osobników ludzkich są kraje arabskie, jest Nigeria, jest Nepal. Ci ludzie emigrują do takich pomp ssąco-tłoczących, jak na przykład Polska czy Francja, po to, żeby wyemigrować dalej do takich krajów, w których następuje anihilacja, w którym po prostu ludzie tak jakby już się nie rozmnażają, następuje zapadnięcie się tych cywilizacji, tych rodzajów kultury, no chociażby takich jak w Kanadzie, tak? No bo one muszą być zasilane właśnie z zewnątrz tymi źródłami. No to można powiedzieć, że niechęć do posiadania dzieci jest jakimś takim negatywnym memem, który się pojawia w danym społeczeństwie, no i tam, gdzie on się pojawia, no to wywołuje swoje konsekwencje, że to społeczeństwo zanika, tak? Tak, no wie pan, tutaj czynników właśnie jest bardzo dużo różnych, tak, bo też jest niedobrze, jak tych ludzi jest za dużo, bo wtedy jest niedobór zasobów, oni ze sobą zaczynają walczyć, bo nie mają innego wyjścia, tak, no bo jeżeli mamy zasobu, który pozwala wyżywić 3 osoby, a osób jest 10, no to albo wszystkie 10 zginą, albo 3 po prostu zniszczy pozostałe i przeżyje, tak, właśnie z tego zasobu, także tutaj
takich tematów do bardzo głębokiego przedyskutowania jest bardzo, bardzo dużo. Ten temat w ogóle, jeśli chodzi o demografię, to można by było chyba z 10 godzin rozmawiać. Moglibyśmy poświęcić w ogóle na to jakiś Tak. odcinek. Ja myślę, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj jak skończymy właśnie te 59 kluczy, to wtedy ja panu zaproponuję jakiś cykl kolejnych już pogadanek, które dotyczą właśnie człowieka, procesów społecznych. No i jak to poznamy, to wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej rozmawiać na tematy właśnie chociażby demograficzne czy polityczne. No dobrze, to dziękuję bardzo za kolejną bardzo ciekawą rozmowę. W przyszłym odcinku Co właśnie za tydzień? poruszymy bardzo kontrowersyjny temat, bo to będzie twórcza destrukcja. O tym będziemy mówili. Ja będę starał się mówić z punktu widzenia naukowego, to znaczy podchodzić do tego problemu jak do zagadnienia, jak do maszyny, jak do procesów, jak do mechanizmów. Natomiast niewątpliwie będzie on budził bardzo, bardzo wiele kontrowersji. W takim razie nie mogę się doczekać. Myślę, że nasi widzowie też. Dziękujemy za uwagę, dziękuję za rozmowę. Z nami był Jan Kubań, ja nazywam się Krzysztof Lech Łuksza. Do zobaczenia w następnych programach.